Hejka wszystkim! Dziś pokażę Wam nowe mieszkanie w stanie deweloperskim, które zakupiłem niedawno od dewelopera w kwocie 460 tysięcy. Dlaczego w ogóle robię ten film? No wiem, że dużo osób jest zainteresowanych tego typu filmami. Sam byłem zainteresowany, jak szukałem dla siebie odpowiedniej nieruchomości, w tym przypadku akurat mieszkania. Mieszkanie jest naprawdę dość dużych rozmiarów, jak na standardy polskie, bo tu mamy 65,13 metra, jeśli chodzi o samo mieszkanie, bo dodatkowo jeszcze mamy do dyspozycji komórkę lokatorską, którą później Wam pokażę, 2,6 metra kwadratowego. Teraz Wam pokażę z większa, co dokładnie jest w takim mieszkaniu w stanie deweloperskim. Widzimy wszystkie bezpieczniki ponumerowane, domofon, u góry na ścianie, na suficie widzieliśmy czujnik dymu. Akurat w moim przypadku deweloper nie żałował włączników, gniazdek, jest ich naprawdę bardzo dużo. Tu akurat mamy salon wraz z kuchnią. No i balkon. Jeśli byśmy chcieli balkon dodatkowo, to wychodzi nam dokładnie metraż mieszkania z balkonem 71,27 metra. Naprawdę, jeśli chodzi o nasze standardy w Polsce, to mieszkanie jest dość dużych rozmiarów. No i tak wygląda standard deweloperski. Mamy tu wypuszczone rury, kanalizację, parapet jest tutaj wykonany chyba z jakiegoś marmuru czy coś podobnego. Nie jest to plastik. 3 szybowe szyby, okno 3 szybowe. Ja właśnie nie wiem, co jest nie tak z tymi klamkami od zamykania okna, bo całkowicie się nie chcą domknąć. Chyba tak jest. Dajcie znać w komentarzu. To nie jest jakiś problem, nie wiem, okres letni, okres zimowy. Też fajnie jest wywiew. W oknach można sobie robić wentylację u samej góry. No i pokażę Wam pokoje, łazienkę, jak jest wyposażona. Tak naprawdę w ogóle nie jest wyposażona, tylko są powypuszczone rurki, odpływy, no i też jest gniazdko, włącznik. Dokładnie nie pamiętam, jaki jest metraż łazienki, ale chyba 4 bodajże i pół metra, coś koło tego. Jest naprawdę małych rozmiarów. Salon, z tego co pamiętam, jest 35 metrów wraz z przedpokojem. No i pokoje, za chwilę przejdziemy do pokoju, to Wam pokażę, ile mniej więcej mają metrażu. Pierwszy pokój z prawej strony, tam sobie urządzę serwis do naprawy telefonów komórkowych. Tu mamy do dyspozycji 13,5 metra kwadratowych. Tu jest dość duży pokój, jak na mieszkanie. I też bardzo dużo gniazdek. 2, 3, 4, 5. Dużym atutem tego mieszkania jest to, że jest do dyspozycji dla wszystkich mieszkańców aż 30 miejsc postojowych. Naprawdę jest to wygoda, bo dobrze wiem, że w większości przypadków niestety jest to mega problem, jeśli chodzi o miejsce postojowe, nie tylko dla siebie, bo na przykład dla gości, dla znajomego i tak dalej. No niestety musicie włóczyć po mieście, czy gdzieś na uboczu parkować, niepotrzebnie ryzykując jakiś mandat. O, stoi ta moja BMK, szara, najnowszej generacji. Okna z tyłu od zewnątrz są brązowe, a wewnątrz białe. No taka stylizacja, widzimy również jest ten
wywiewnik u góry w oknie. I drugi pokój akurat będzie sypialnia. Tam z prawej strony było 13,5, tutaj mamy 11,5 bodajże, z tego co pamiętam. I też mamy bardzo dużo gniazdek, jest 1, 2, 3, 4, tak. 4, włączniki 1. Tu sobie obliczałem, jeśli chodzi o metry kwadratowe w przeliczeniu do koszt za metr kwadratowy, porównując do jakichś większych miast, na przykład Krakowa, Warszawy i tak dalej, to wiadomo, w Krakowie tam jest, nie wiem, taki wysoki dość standard w stanie deweloperskim 15 000 za metr, a tu sobie liczyłem, ile mi wyszło, jeśli bym liczył wraz z komórką lokatorską mieszkanie, dokładnie mi wychodzi 65 metrów, 75, prawie 66 metrów, wychodzi dokładnie 6996 zł, no to 7000 za metr. A jeśli bym tutaj dołożył jeszcze dodatkowo balkon, bo balkon tu jest naprawdę dość duży, dokładnie ten balkon, to sprawdzałem sobie, ma rozmiar 5,52 metra, to średnio przeliczając z kwoty 460 000 wchodzi za metr kwadratowy 6454 zł. Tak naprawdę no to są niewielkie pieniądze, w cudzysłowie oczywiście, niewielkie pieniądze, porównując do jakichś większych miast, czy gdzieś na uboczach wielkich miast. To jest blisko 3 razy mniej. Za dość ciekawy standard. Wiadomo, w takim mieszkaniu nie ma tutaj, akurat w moim przypadku, windy, ale akurat mieszkanie jest umiejscowione na pierwszym piętrze, więc jest bardzo fajnie. No i takie mamy widoki z balkonu. Bardzo fajne widoki. Póki co na razie tam nie będzie stawianych nowych bloków. Gniazdko również znajduje się na balkonie i płyty, co ciekawe, płyty nie są fugowane. Płytki. Są one tutaj bardzo szerokie, grube. One są po prostu kładzione na takich platformach i podwyższane. Możemy sobie obniżać, podwyższać. Z tego, co się zorientowałem w informacjach na internecie, to teraz takie się stosuje po to, żeby tutaj mróz, woda nie popękały zwyczajnie te płytki. I żeby je tutaj ponownie nie remontować, naprawiać. No jeśli chodzi o koszty takiego mieszkania, ogólne koszty, to wiadomo, ubezpieczenie tam kilka stówek. W moim przypadku było tylko 280 zł, takie póki co sobie zrobiłem podstawowe, dlatego że na razie nie będę go wykańczał. No i czynsz. Zgadnijcie, ile taki czynsz tutaj może kosztować. Mieszkanie prawie 6 metrów. Jeśli liczyłbym jeszcze balkon, to wychodzi 70, dokładnie 1,27. I czynsz w takim mieszkaniu wyniesie mnie plus minus, bo już dostałem informację, 600 zł. Może to być 580, może to być 620 zł. Ubezpieczenie mieszkania takie podstawowe, no i wiadomo, trzeba sobie maksymalnie do kilka miesięcy ogarnąć prąd. W moim przypadku akurat będzie to firma PGE, bo akurat na terenie tutaj moim one tutaj głównie góruje. I teraz zobaczymy sobie jeszcze komórkę lokatorską. W moim przypadku jest to 2,6 metra. Wystarczająca komórka lokatorska. Bardzo fajne położenie, takie domowe, nie jak w większości budynkach, takie kraty, jakieś starodawne, czy takie chłodne się wydaje. Tu jest bardzo atrakcyjne, jeśli chodzi o wizualność. Akurat w moim przypadku nie ma tutaj żadnych rur. Pamiętajcie przy zakupie nieruchomości, sprawdzajcie komórkę lokatorską, bo może przez Waszą komórkę lokatorską przechodzić jakaś rura, jakieś kanalizacje. Zobaczcie, akurat miałem takie szczęście, że kupiłem
no jako jeden z pierwszych mieszkanie w tym budynku i mogą sobie tak pochodzić po tych komórkach lokatorskich i widzicie, że są różne tutaj ruły powstawiane i to też no po prostu ogranicza nam pewne przechowywanie różnych gratów, czy elementów, czy rzeczy. No i to wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam coś pomogłem, doradziłem, jakkolwiek. Do zobaczenia do kolejnego. Hej!